Moja przygoda z nurkowaniem chyba zaczęła się od, jak wielu ludzi, od oglądania filmów kapitana Cousteau. A później zostałem zaproszony na pokazy filmów klubu nurkowego w Warszawie i pierwszy film, który nam pokazano, był bardzo ciekawy. Otóż ktoś płynął do zalanych tuneli metra, o którym nigdy nie wiedziałem, metra pod trasą WZ, i takie odkrywanie nowego świata, świata, o którym nikt nie słyszał, a wszyscy jednak chodzą nad tym miejscem codziennie, no to jest to ciekawa sprawa. U mnie przygoda nurkowa zaczęła się od pierwszego nurkowania na wakacjach. Nie powiem, żeby poszło mi to super wtedy, ale zawziąłem się i wracając z wakacji byłem pewien, że wrócąc do Szkocji rozpocznę kurs nurkowy tutaj. W momencie, kiedy Szkocja.net przeszła metamorfozę na emito.net i można było zakładać grupy tematyczne, założyłem grupę o nurkowaniu. I Olaf był jej jednym z pierwszych członków i napisał do mnie i tak chyba właśnie się zgadaliśmy. I teraz tak na zmianę chyba się napędzamy. On w jedną stronę, czasami ja w drugą, ale przez to się cały czas rozwijamy. Żeby rozpocząć przygodę z nurkowaniem, potrzebna jest taka minimalna sprawność fizyczna. No i zawzięcie chyba. Nie zawsze się chce wstawać wcześnie rano i jechać gdzieś, marznąć często, wracać cały umoczony w błocie. Po odpowiednim treningu, jak już wskoczymy do wody, to naprawdę człowiek może czuć się jak ryba w wodzie, a problemem w nurkowaniu jest rzeczywiście logistyka na zewnątrz, szczególnie jeżeli chcemy zanurkować w jakiejś jaskini albo zanurkować w jakiejś kopalni, no to przeniesienie sprzętu to czasami godzinka. Kolorowe rybki nie są celem, raczej takie właśnie ciemne miejsca, głębokie, na których można się sprawdzić też w jakiś sposób. Bardziej wymagające na pewno od takiego nurkowania wakacyjnego. Nie wszystko zależy od nas. Naokoło nas są zwierzęta, jest woda, zmieniają się prądy. Wszystko może się zmienić z minuty na minutę. Mamy butlę z powietrzem. Wszyscy myślą, że to tlen, ale no jest to powietrze jednak sprężone. Do tego płetwy, jakiś skafander, żeby było nam cieplutko pod wodą i maska. To są takie podstawowe rzeczy. No i regulator, przez który oddychamy. W nurkowaniu jaskiniowym nie możemy pozwolić sobie na utraty kontaktu z liną, która w każdej chwili jest w stanie wyprowadzić nas na zewnątrz. Znaczy nie na tej zasadzie, że nas wyciągnie. Musimy się po niej poruszać, odczytywać markery kierunkowe, które są na niej zestawione. Dzięki temu mamy kontakt z wyjściem, z kierunkiem do wyjścia. Co widać pod wodą? Wszystko zależy od danego nurkowania. Czasami jest to 20 cm naprzeciwko naszej maski, czasami jest to 20 metrów. Pięknie podświetlone ściany, rafy. W Szkocji jest dość dużo zwierząt pod wodą. Można spotkać ryby, kurciny, jakieś muszle, ale także foki. Są niektóre nawet 4-metrowe foki. Jak spotyka się takiego zwierzaka pod wodą, no to czuje się respekt. W nurkowaniu jaskiniowym takim jednym z najprzyjemniejszych uczuć to jest właśnie jedno to jest jak się jest właśnie w jakimś tunelu, zapali się właśnie latarkę taką mocniejszą i wszystko się podświetla, odbija się światło od ścian. Wygląda to przepięknie. A jeszcze piękniejszym uczuciem, kiedy wypływa się na powierzchnię, latarki są już prawie wyłączone i widzi się tą poświatę albo zieloną, albo taką niebieską poświatę już właśnie światła słonecznego i już się czuje, że już jest się właściwie w domu. Najciekawsza rzecz w tym sporcie, że wchodzi się do wody ze swoim buddym, na zewnątrz się pogadało o czymś, ale pod wodą nie musimy już rozmawiać. Pod wodą wiemy, jaki mamy plan, nurkujemy razem i używamy najczęściej sygnału w dłoni, żeby pokazać, że wszystko jest w porządku, że płyniemy do góry, płyniemy do dołu albo gdzieś indziej płyniemy. Ciśnienie, jakie pozostało nam w butlach. Dokładnie, możemy powiedzieć, ile nam zostało ciśnienia, ale ogólnie jak ktoś mnie pyta, czy chcielibyśmy taki interkom do rozmawiania pod wodą, to ja mówię, no zdecydowanie nie. Cała przyjemność w tym sporcie to jest właśnie taka cisza i spokój.